Donald Trump zaprzysiężony. Czy świat w 2025 roku wróci na właściwe tory, czy jednak jest to jakaś fałszywa flaga? Zapraszam na odcinek, przeanalizujemy to wspólnie. Tak szczerze, nie planowałem nagrywać tego odcinka, ale tyle wydarzyło się w ostatnim tygodniu, że ciężko było przejść, nie komentując tego, co wydarzyło się w Stanach i tej ilości wiadomości, które tam się wydarzyły. Postanowiłem skrótowo to skomentować i pokazać analogie, które pojawiły się w mojej głowie, odnosząc to do naszego kraju oczywiście, no bo przecież to wszystko wydarzyło się w Stanach, a my żyjemy w Polsce i ktoś by mógł powiedzieć: Grzegorz, no ale po co komentujesz wydarzenia w Stanach Zjednoczonych? Przecież Donald Trump powiedział, że będzie budował Amerykę wielką, a nie Polskę wielką. Oczywiście, że tak, ale myślę, że ciężko było przejść obok takiej ilości wydarzeń, nieprawdopodobnych decyzji, nie komentując tego, więc dzisiaj chcę to zrobić. Abyś nie przegapił takich odcinków, bo postanowiłem, że będę robił ich więcej, będę nagrywał częściej takie komentary, to zostaw subskrypcję, daj komentarz, no i daj lajka, żebyś po prostu mógł oglądać zupełnie inne informacje niż te, które są dostępne w mediach głównego nurtu, bo przecież tam jesteśmy w stanie liczyć tylko na to, co jest nagrywane od lat w taki sam sposób. No to okej, to lećmy. Co się wydarzyło w Stanach przez ostatnie dni? No wszyscy już wiemy, że Donald Trump został zaprzysiężony drugi raz na prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale to, co się wydarzyło przez te kilkanaście godzin prezydentury Donalda Trumpa, myślę, że zszokowało nie tylko Amerykanów, nie tylko Europejczyków, ale cały świat. Wszyscy to komentują, więc pozwólcie, że skomentuję to też po swojemu. Co tam się wydarzyło? No, Trump stwierdził, że złoty wiek Ameryki przed nami, że upadek Ameryki się skończył. Co ciekawe, w ogóle jak ja to obserwowałem sobie, to uznałem, to jest moja opinia, że to jest pierwszy polityk, który miał obietnice wyborcze przed wyborami, no i wreszcie zaczął je spełniać po wygraniu. No i przygotowałem sobie tutaj kilka punktów, żeby nie zapomnieć, bo jest tak dużo elementów, które się wydarzyły naprawdę w krótkim czasie, że warto omówić je pokrótce. No to idźmy od pierwszego. W ogóle dzień wyzwolenia pojawił się w Stanach Zjednoczonych. Trump stwierdził, że po prostu jest to tak ważny dzień, że zapisał w dokumentach, że będzie dzień wyzwolenia w Ameryce, że to jest tak ważny dzień dla Ameryki, dla Amerykanów, że będą to świętować. Od razu, zaraz po tym, jak został zaprzysiężony, wojsko stanęło na granicy. Została zamknięta granica z Meksykiem i pomyślałem sobie, jeśli tam to tak łatwo można zrobić, dlaczego tego nie zrobić w Polsce? Dlaczego my, jako wolny kraj, jako kraj, który był tym bezpiecznym azylem w Europie, z całymi tymi problemami, które dzieją się w Europie Zachodniej, związanej z tym zalewem migrantów, dlaczego my w Polsce nie potrafimy tych granic skutecznie zamknąć? Myślę sobie o granicy z Białorusią, myślę sobie o granicy z Niemcami, gdzie przecież policja niemiecka nawet przywoziła tych problematycznych migrantów, którzy mieszkali w Niemczech i robili tam problemy, no i podrzucała ich do nas. Dlaczego my tego nie potrafimy zrobić? Więc rzucam wam te problemy, które Trump załatwił w ciągu kilku godzin. Dlaczego my, Polacy, nie potrafimy tego przezwyciężyć? Ja jestem też za tym, żeby już również granica z Ukrainą była jakoś inaczej strzeżona, żeby ci ludzie, którzy przyjeżdżają tylko po socjal do nas w Polsce i wykorzystują dobroć naszego narodu i żyją z socjalu na Ukrainie mieszkając, bo jest wielu takich Ukraińców, którzy tam żyją i przyjeżdżają do nas po prostu po socjal, żeby też z tym zrobić porządek, żeby ta granica z Ukrainą również była otwarta dla potrzebujących, a nie dla kombinatorów i cwaniaków. Przecież wielu Polaków pracuje bardzo ciężko każdego dnia i płaci podatki, a wielu Ukraińców no niestety to wykorzystuje, więc jestem za tym, żeby też się tym zająć. Co tam wydarzyło się dalej? Kartele meksykańskie zostały uznane jako organizacje terrorystyczne. No i to myślę, że to też jest ważne, żeby tam był porządek, bo widzieliśmy, co się działo przez ostatnie miesiące i lata, kiedy rządził Biden. Granica była otwarta i po prostu wielu ludzi do Ameryki wpływało, nie tylko przewożąc przeróżne narkotyki. Widzieliśmy, jaki był problem z fentanylem, ale mnóstwo ludzi przenikało do Ameryki. Mówi się nie tyle o setkach tysięcy, ale o milionach ludzi, którzy do Ameryki w tym czasie wjechali. I oczywiście państwa ościenne
chwaliły się tym, że spadła tam ogromnie przestępczość i na przykład, że mnóstwo ludzi jest zadowolonych, że ta przestępczość na przykład o 70% spadła, ale dlaczego spadła? No bo ci ludzie zostali przewiezieni do Ameryki. No i pytanie, czy my to chcemy w Polsce mieć? Bo cały ten pakt migracyjny jest w mocy i 2025 rok jest rokiem, gdzie te wszystkie rzeczy mają wejść w życie i ma się budować w każdym województwie w Polsce 49, jak dobrze pamiętam, ośrodków dla migrantów. Także pytanie, czy my to chcemy? Czy my będziemy coś z tym robić, czy zostawimy i poczekamy na decyzje polityków? Chciałbym, żeby politycy obudzili się i mam nadzieję, że to, co się wydarzyło w Stanach, będzie tylko takim początkiem i w Europie również bym powiedział, ten wiatr zmian z Ameryki przypłynie tutaj do nas, do Europy i ta normalność zacznie do nas wracać, bo my naprawdę żyjemy w nienormalnych czasach. Postaram się dzisiaj bez emocji nagrać ten odcinek, choć może to być trudne, ale... Złoto zawsze kojarzyło się z niedostępnością i wysokimi cenami. Jednak z partnerem naszego kanału, Goldsaver, to wszystko się zmienia. Goldsaver to sklep, w którym kupujesz fizyczne złoto po kawałku, czyli każdy zakup przybliża cię do odebrania swojej złotej sztabki. Goldsaver. Wygodnie, prosto i bezpiecznie. Już dziś zacznij swoją złotą przygodę i zajrzyj do naszego partnera. Link w opisie pod filmem. Ale widząc to, co się tam dzieje, mam po prostu taką nadzieję, że ośrodki dla migrantów u nas nie powstaną, bo jeśli nasi politycy mówią, że my chcemy ich asymilować, no to pytanie, czy oni zapomnieli, co się działo w zachodniej Europie, we Francji, w Niemczech, w Austrii, w Wielkiej Brytanii, gdzie ogromna przestępczość nie tyle była, ale cały czas istnieje, gdzie wiele miejsc w Szwecji, w Danii jest zamkniętych, nawet sama policja się tam boi jeździć, po prostu to zostało przejęte przez jakieś gangi i kartele. Czy chcecie tego w Polsce? Czy chcecie tego w Polsce? Chciałbym zaapelować do was również, do was, do Polaków, żebyście reagowali na każdy przejaw takiej złej woli, nie tylko polityków, ale tych ludzi, którzy przyjeżdżają do nas i już się źle zachowują. Obojętnie, czy to są Grecy, czy to są Gruzini, czy to są Białorusini, Ukraińcy, czy inżynierowie z Afryki. Już widać, że pojawiają się filmiki w sieci, gdzie widać, że jest złapany jakiś mężczyzna, który nagrywał jakieś 12-latki i już mieszkańcy na to reagują. Więc ja do was apeluję, Polacy, jeśli my nie weźmiemy tych spraw w swoje ręce, a politycy oleją sprawy, no to nic dobrego tutaj nas nie czeka. Także bądźmy czujni i oglądajmy to, co się dzieje w Ameryce, ale nie czekajmy na decyzje polityków. Oni je mogą zrobić, ale mogą stwierdzić, że nic się nie da zrobić, bo Unia Europejska nam ten nowy, piękny świat zafundowała i tak to zostawimy. Co dalej? To, co sobie czytałem, to, co oglądałem, to, co w Stanach się dzieje, to było nieprawdopodobne. Istniała taka aplikacja w ogóle dla migrantów, czyli migrant przekraczał granicę nielegalnie w Ameryce, do Ameryki wchodził, no i meldował się tam, że już jest tutaj w tym miejscu, no i z nim się kontaktował jakiś sędzia, który miał rozpatrywać jego sprawę związaną z azylem, ale może ta sprawa będzie za 2 lata, może za 3, może za 5 lat i on spokojnie sobie mógł tam żyć na koszt Amerykanów. U nas jest podobnie, więc chciałbym zaapelować do was, żebyście protestowali przeciwko tym. Ja nie jestem za pomocą ludziom, którzy uciekają przed wojną, dla pomocy dla matek z dziećmi, dla ludzi potrzebujących, ale nie jestem za pomocą dla cwaniaków i ludzi, którzy wykorzystują pomoc kraju. Stop dlatego, bo Polacy ciężko pracują na podatki i na to, żeby Polska była wielka, żeby była bogata, żeby była piękna i czysta i absolutnie ja na to się nie godzę, żeby jacyś ludzie, obojętnie z jakiego kraju, wykorzystywali to. Więc my również, Polacy, którzy pracujecie w urzędach, którzy widzicie te sytuacje, również bądźcie tam na straży tego i protestujcie i zgłaszajcie to, jeśli faktycznie my musimy pilnować tego porządku, jeśli nasi politycy nie ogarniają. Idźmy dalej, co tam się wydarzyło. No masowa deportacja trwa. Ja sobie myślę też, dlaczego my, Polacy, nie zaczniemy takiej masowej deportacji. Jeśli u nas siedzą w kraju ludzie, którzy nie pracują, a pobierają socjal. Na TikToku jest mnóstwo takich filmów, gdzie Ukraińcy liczą pieniądze i śmieją się do kamery, że zarabiają tyle z socjalu, że w pracy by tyle nie zarabiali. No to zmieńmy to, żeby była motywacja do tego, żeby ci ludzie poszli
poszli do pracy. Nie może być takiej sytuacji, bo to jest też podłużanie narodu polskiego. Jeśli ktoś na TikToka wrzuca film, a jeśli już, wiecie, żyje z tego socjalu, no to niech tego nie pokazuje. To po co nagrywać takie filmiki wyśmiewające Polaków? W Niemczech jest podobnie, gdzie wielu ludzi siedzi na socjalu i nie idzie do pracy, bo jest to po prostu hańba, wstyd, nie chce się ludziom pracować. I u nas jest to samo. Także ja apeluję do was wszystkich, żebyście poszli po rozum do głowy, żeby ta normalność, którą widać dzisiaj w Stanach, przez ten ostatni tydzień wróciła do Polski, bo tą normalność jest ogromna pracowitość w naszych rękach i w naszych głowach wielu Polaków, więc nie pozwólmy na to, żeby ten nasz kraj się rozpadał, żeby tutaj działy się takie rzeczy, że to my Polacy chodzimy do pracy, a nieroby z innych krajów żyły na nasz koszt. Nie pozwólmy na to. Jestem za tym, żebyśmy zaczęli również masową deportację ludzi do krajów, skąd przyjechali, jeśli oni tu nie chcą pracować. Zobaczcie, jak świetnie zaasymilowali się Koreańczycy, tak? Azjaci. Wielu ludzi, którzy pracują w wielu miejscach kraju, nie ma z nimi problemów, pracują, płacą podatki, mieszkają i jest wszystko w porządku. Jestem za tym, żeby w Polsce byli ludzie, którzy chcą tu być, ale tylko pod warunkiem, że będą tutaj pracować. Co dalej? No koniec z Zielonym Ładem oczywiście, z tą głupotą totalną, którą Unia Europejska nam chce wszystkim zafundować, czyli oczywiście pompa ciepła w każdym domu, fotowoltaika, najlepiej jeszcze wiatrak, tak? I auto elektryczne i my biegający w 15-minutowych miastach, więc po co nam samochód? Możemy po prostu dobiegać do pracy. To, co mówi prezydent Trzaskowski, nie tylko Amerykanom to mówi, chce to wcisnąć również warszawiakom, że będą oni wszyscy dojeżdżać po Warszawie na rowerach. Tak, szczególnie kiedy pół roku w Polsce jest -10, leje deszczem i oni wtedy będą na rowerach dojeżdżać. No, panie Trzaskowski, może pan sam dojeżdżać rowerem, ale nie w kampanii prezydenckiej, tylko na co dzień. I jestem ciekawy, kiedy pan będzie chory z zapaleniem płuc. Także ja wierzę w mądrość naszego narodu, ale Polaków, nie polityków, którzy po prostu którzy głoszą takie rzeczy, w które sami nie wierzą. I patrząc na Trumpa, myślę sobie, że to jest pierwszy polityk, który mówił przed wyborami to wszystko i on dzisiaj to wszystko realizuje. Czyli to jest pierwszy polityk, który obietnice wyborcze wdraża i realizuje zaraz po tym, jak został wybrany na prezydenta. Ja nie pamiętam kogoś takiego. Dajcie mi znać w komentarzu. To nie jest odcinek polityczny, niesponsorowany. Ja po prostu chciałem, może dzisiaj za mocno polecę, ale chciałem po prostu przeanalizować to wszystko i trochę skomentować to, co się wydarzyło i jak ja to przenoszę na ten nasz polski grunt. Więc Trump stwierdził koniec z Zielonym Ładem. Mamy ropę, mamy gaz, mamy węgiel i będziemy to wszystko wydobywać i będziemy tym opalać, będziemy grzać i będziemy gospodarkę na tym opierać. A dlaczego my, Polacy, zgodziliśmy się na tą głupotę związaną z tym, że to Unia Europejska ma nam mówić, co my mamy robić? I zobaczcie, co się wydarzyło w ostatnich latach, w ostatnich miesiącach, a w ostatnich dniach, nie wiem, czy zauważyliście, że ci, którzy mówili, że ten Zielony Ład jest super, to nagle po zaprzysiężeniu Trumpa i po pierwszych konferencjach zaczęli jednak troszkę łagodzić swoje opinie o Zielonym Ładzie i już mówią, że ten Zielony Ład jednak troszkę trzeba zmienić. No trochę już za późno, kiedy zamknięto kopalnie w Polsce, kiedy zalano kilka kopalni, kiedy zniszczono szyby w Polsce. Przykład kopalni, jednej z lepszych kopalni, na przykład Krupiński w Służcu, która została zalana, która została zniszczona całkowicie i wielu ekspertów mówi, że nie da się tego już odbudować. A w Niemczech jak zamykano albo zawieszano kopalnie, to wcale one nie były zalewane. One były tylko zawieszane. I dzisiaj co się dzieje w Niemczech? No, część niemieckich kopalni wraca do działania, bo mogą je przywrócić. A w Polsce? No myślę, że taka kopalnia Krupiński i wiele innych nie zostanie przywróconych, bo po prostu się nie da, bo jeśli zostały zalane wodą i zniszczone, no to czy my możemy wrócić do tego działania? A Polska przecież leży na węglu, leży na srebrze podobno leży. Polecam rozmowy z Krzysztofem Tytko, nie tylko na naszym kanale, ale na wielu innych kanałach, gdzie możecie zobaczyć tego eksperta, który nie był zapraszany do telewizji, który mówi o tym, w jaki sposób Polska mogłaby być niezależna energetycznie i dlaczego my dajemy się wodzić za nos, dlaczego to ktoś rządzi Polską. Oczywiście ja porównuję dzisiaj Polskę, mały kraj w Europie, czy średni kraj w Europie do hegemona, do wielkiej Ameryki, do takiego policjanta całego świata. Jasne, że tak, ale myślę, że jakieś elementy możemy z tego wziąć i możemy rozmawiać, a nie tylko dawać się sprzedawać zachodniemu lobby, które rządzi naszym krajem i nie jesteśmy w stanie
no nie jesteśmy w stanie właśnie wykorzystywać swojej siły, która jest pod ziemią. Więc koniec z Zielonym Ładem w Ameryce. Pytanie, co się wydarzy w Polsce. Co dalej? Wyjście z WHO, ze Światowej Organizacji Zdrowia. Trump to obiecywał, widząc w jaki sposób jest chore społeczeństwo amerykańskie. Widziałem ostatnio te statystyki, najprawdopodobniej 40 albo 45% Amerykanów ma nadwagę. Sprawdziłem te statystyki w Polsce i wcale nie jest u nas tak dobrze, bo 25% Polaków ma nadwagę. Zobaczcie, dzisiaj tutaj jechałem do studia i widziałem ogromne kolejki w McDonaldzie, w KFC, w tych dziadowskich wszystkich restauracjach, które stoją przy drodze. Dlaczego Polacy tam jeżdżą? Dlaczego jedzą? Dlaczego tak to wszystko wygląda? Dlaczego my na to pozwalamy? W kraju, gdzie mamy świetne jedzenie, gdzie mamy ogromną tradycję zdrowego jedzenia, świetnego jedzenia. Dlaczego tak to wygląda? Donald Trump powiedział stop, nie pozwolę dalej, aby nasi obywatele byli truci przez korporacje, przez farmację. To też zaraz będzie kolejny temat. No a co w Polsce? No właśnie. Myślę, że sami wiecie, co w Polsce. Wielu jest mądrych Polaków, którzy dbają coraz bardziej o swoje zdrowie. Myślę, że nasz kanał też w tym pomaga, ale mnóstwo kanałów po tej pandemii powstało i zaczęło analizować to, co się faktycznie działo. Więc ten wiatr zmian z Ameryki płynie i chciałbym, żeby ten wybór Trumpa i ta ogromna wygrana, wszyscy są w szoku. Myślę, że ten sztab Bidena i Kamali Harris również jest w szoku, jaka to była ogromna przewaga wygranej. Wszyscy się tam zwinęli. I co jeszcze? Co tam jeszcze się wydarzyło? Koniec z Zielonym Ładem. Produkcja w Ameryce, czyli wiecie, Ameryka znowu ma być silna i to jest ciekawe pod kątem takim, dlaczego my Polacy nie zastanawiamy się, co jest, jaką my mamy moc, jaką my mamy siłę, co my w Polsce chcemy produkować, jaka firma jest polska, która fabryka jest polska, którą fabrykę warto wskrzesić, dlaczego my nie pracujemy nad swoimi technologiami, dlaczego technologie, które u nas są sprzedawane, jak zadbać o polski interes. Jaki my mamy cel jako kraj, dokąd my idziemy, z czego my chcemy być za 10 lat znani, które marki mają być znane na całym świecie, z czego mają żyć nasze dzieci w przyszłości, czy to w ogóle jest możliwe. Może poleciałem za mocno, ale wiecie, cała ta euforia z Ameryki przypłynęła tutaj do Polski i również w mojej głowie, jak widzicie w Polsce. I możecie napisać w komentarzu, że jestem naiwny, nagrywając ten film w ten sposób, ale jeśli cały czas będziemy, wiecie, Polakami pod butem innych i będziemy myśleć, że my będziemy składać zawsze do końca życia samochody niemieckie, że my będziemy tylko kupować telefony amerykańskie, to do niczego nie dojdziemy. Jeśli nie będziemy głodni tego sukcesu, że chcemy być Polakami, którzy tworzą, którzy produkują, którzy tu w Polsce robią swoje rzeczy, no to nic się nie zmieni. To nic się nie zmieni. Zobaczcie, nikt nie wierzył z ludzi, którzy byli przeciwni Trumpowi, że to się uda, że Trump wygra. A później mówiono, że to są tylko mrzonki i obietnice wyborcze, że on nic z tego nie wprowadzi. A tu po pierwsze on wygrał, po drugie on to wszystko po kolei wprowadza. A powiedział, że to jest dopiero początek. I zobaczycie, co ten 2025 rok przyniesie. Co dalej? Przywrócił dwie płci. Co tu w ogóle się wydarzyło? Zobaczcie, w jakim jesteśmy momencie. Zacząłem ten film mówiąc o tym, że świat będzie wracał na właściwe tory. Ostatnio słyszałem, że rok 2025 to jest rok powrotu świata na właściwe tory, że to jest rok obrotowych drzwi. Tak ktoś mi powiedział, że to w ten sposób rozumie. W jakim my jesteśmy momencie świata, w jakim my jesteśmy momencie człowieczeństwa, że my mówimy o tym, że prezydent Stanów Zjednoczonych po zaprzysiężeniu musiał podpisać dokument stwierdzający, że na świecie są tylko dwie płci. Że tylko dwie płci są. Tylko dwie. Mężczyzna i kobieta. Do jakiego my momentu doszliśmy, że ja dzisiaj tu muszę w filmie mówić, że to jest coś wow, że my wróciliśmy do takiego momentu. To jest nieprawdopodobne. Warto się zastanowić, gdzie ten świat odjechał. I mówię o tym dlatego, że ta promocja, również zmiany faceta na kobietę, czy w drugą stronę taka łatwość dla dzieciaków, promocja tego wszystkiego w polskiej telewizji również, bo widzę to. Rozmawiałem ostatnio z znajomym. W jednym z polskich miast wydarzyła się w Sylwestra taka sytuacja, że kilkunastoletnia dziewczynka, miała chyba 12 lat, pocięła się, mówiąc kolokwialnie, żyletkami, bo nie chciała żyć, bo chciała po prostu zmienić płeć, a sama już w sumie nie wiedziała, co ona chce zrobić. Miała 11 czy 12 lat. Dlaczego? Bo tak to było promowane. Czyli doszliśmy do takiego momentu wariactwa, tak to nazwę, no bo
powiedzcie, to jest normalność, że dziecko w szkole 11 czy 12-letnie nie wie i nie wie, kim jest i targnęło się na swoje życie. I tylko cud, ratownicy ją odratowali ją i żyje. Więc powrót do tej normalności, że jest facet i kobieta, a reszta to jest coś, co uważam, że trzeba pomóc tym ludziom, bo jeśli oni twierdzą inaczej, no to sami skomentujcie, co oni robią. Ja uważam, że trzeba im pomóc, absolutnie nie trzeba ich wtykać palcami i mówić, że są dziwologami, tylko trzeba im pomóc, bo coś sprawiło, że oni twierdzą, że na przykład są kotem. I to nie jest mój wymysł, tylko to jest cytat. Nagrywaliśmy film na kanale z Karolem, który uciekł z Kanady i w jego szkole, gdzie były jego dzieci, w szkole, gdzie chodziły jego dzieciaki, pani dyrektor powiedziała, że tam są 2 dziewczynki, które są kotami od dzisiaj i ona kupiła kuwety. Kupiła 2 kuwety, bo te dziewczynki nie chciały się załatwiać w zwykłej toalecie dla dziewczynek, bo one już nie są dziewczynkami, one są kotami. Wyobrażacie sobie absurd tej sytuacji? I Karol zabrał dzieci i uciekł z Kanady do Polski. Mieliśmy go na odcinku. Więc wiecie, my musieliśmy takie rzeczy nagrywać. To jest nieprawdopodobne. Ja w to nie wierzyłem, ale widząc mnogość tych historii, która przychodziła również na nasz kanał, ja uznałem, że ja chcę tej normalności. Ja chcę powrotu do tego, co ja znam z Polski, czyli tradycja, rodzina, kultura, wartość, szacunek, wiara, pracowitość i te wszystkie wartości, które my znamy z Polski. A ten dziwny Zachód postępowy będzie nam chciał wciskać to, co u nich, jak widać, nie zadziałało, bo wcale ten Zachód, jak widzicie, nie jest lepszy od tej starej Europy, w której jesteśmy. Ja tutaj chcę zostać, ja chcę być w tej starej Europie. Absolutnie nie potrzebuję tej nowości. Zatrzymałem się tu, idę dalej, bo jest tego dużo, dużo więcej. Żołnierze. Donald Trump powiedział, że przywróci do służby wojskowej wszystkich żołnierzy, którzy zostali zwolnieni ze służby wojskowej tylko dlatego, że nie chcieli przyjąć szczepień podczas pandemii. No i co się działo w Polsce? Była taka sama sytuacja, dokładnie tak. Dzisiaj mam nadzieję, że mogę mówić już to w filmie, bo już ostatnio Zuckerberg, YouTube, Facebook, wszyscy stwierdzili, że już można mówić, że już nie ma cenzury. Że była ogromna cenzura, że były ogromne naciski, że nie wolno było mówić na tematy związane z pandemią. Nie można było mówić. Jeśli mówiono, no to Zuckerberg i ekipa mieli to wszystko blokować. A dzisiaj nagle można mówić. Zobaczcie, co się wydarzyło. Więc ja też o tym mówię, bo w Polsce wielu żołnierzy zostało zwolnionych z służby wojskowej z wilczym biletem. Zostali wyrzucani tylko dlatego, że mieli wątpliwość, może mieli jakąś obawę, nie mieli wystarczającej ilości informacji, żeby podjąć tą decyzję związaną z pójściem na szczepienie, czy nie. I u nas też takiej informacji nie było. Nie było debaty w tym temacie. Wielu Polaków tego potrzebowało. Pamiętacie, jakie były absurdy? Dzieci nie wpuszczano na stołówkę tylko dlatego, że nie mieli jakiegoś paszportu covidowego. Takie były sytuacje. Dzieci nie zostawały wpuszczane na stołówkę w Polsce. Więc ja protestuję przeciwko temu. Jak to nazwać? Dlaczego o tych tematach nie mówić, skoro one wcale się nie przedawniły? One były chwilę temu. 2 lata temu. Były tu, w Polsce, były w Ameryce. Jeśli w Ameryce się o tym mówi, mówmy o tym ponownie w Polsce. Nie chciałbym nikogo, wiecie, wsadzać czy osądzać, tylko chciałbym o tym mówić, żebyśmy o tym nie zapomnieli, bo wielu ludzi zostało skrzywdzonych. Co dalej? Powrót do pracy zdalnej. To jest w ogóle ciekawe. Powrót do pracy do urzędów. Trump powiedział, że wielu urzędników dzisiaj pobiera pieniądze i siedzi w domu i wcale nie pracuje tak, jak mogliby pracować w urzędach. I w Polsce też się to wydarzyło. Zobaczcie, co się wydarzyło i jak skrzywdziliśmy wszyscy dzieci. No, nie ja, bo ja takiej decyzji nie podejmowałem, ale wiele dzieciaków zostało wysłanych do edukacji zdalnej. I dzisiaj psychologowie mówią, że dzieciaki zostały po prostu skrzywdzone, bo zostały odcięte od edukacji z rówieśnikami. No i ta cała sytuacja wpłynęła ogromnie na psychikę dzieciaków. Dzisiaj psychiatrzy mają ogromne kolejki dzieciaków, które mają ogromne problemy z tej całej sytuacji. Więc wydarzyło się bardzo dużo. Co jeszcze powiedział Trump, że zniszczy biurokrację, że chciałby, żeby to wyglądało jak w korporacji, że urzędnicy dostają pieniądze za to, jeśli są efektywni, a nie jest ogromna ilość urzędników, którzy zatrudniają kolejnych urzędników, którzy pracują od 8 do 15, a w piątek najlepiej do 12. Dokładnie tak samo jest w Polsce. Wiele świętych krów pracuje w urzędach, a wielu urzędników pracuje, którzy robią świetną robotę, więc ja też bym do tego apelował do ludzi, którzy decydują o tym, że jeśli zatrudniamy jednego urzędnika, to chciałbym, żebyście zwolnili 2.
że jeśli wymyślacie jeden przepis, to chciałbym, żebyście wyrzucili 2 kolejne. Żebyśmy nie szli w kierunku biurokratyzacji kraju, bo mamy już ponad 1 milion ludzi i to nikomu nie służy. 1 milion urzędników mamy już w urzędach w całej Polsce. I absolutnie nie jest dla nas, Polaków, łatwiej. Zobaczcie, jak wyglądają dzisiaj wybory. Dlaczego wybory nie są przez PESEL, przez mObywatel, że możemy się zalogować, wykorzystać profil zaufany i zagłosować? Dlaczego w ten sposób? Dlaczego każdy kandydat dzisiaj na prezydenta musi zbierać podpisy na ulicy? Dlaczego tak to wygląda? No odpowiedzcie sobie na to, myślę, sami. Także wiatr zmian, jestem ciekawy, co się zmieni w Polsce. Nie wiem tego. Mocno zacząłem i zadałem pytanie, co to oznacza dla Polski. Wielu ludzi ma ogromne nadzieje, że Donald Trump będzie zmieniał Polskę. Ja mogę powiedzieć to, co ja myślę, że Donald Trump nie będzie zmieniał Polski. Donald Trump będzie zmieniał Amerykę. On powiedział wyraźnie, że on będzie sprawiał, żeby to Ameryka ponownie była wielka. Nie Polska. My musimy zadbać o swój interes sami. To, że w stosunkach międzynarodowych i w różnych dealach jesteśmy powiązani z Ameryką, to jasne. To nie odkryłem Ameryki, wiemy. To już jest polityka międzynarodowa, gdzie nasi dyplomaci, gdzie nasi politycy na pewno te rozmowy tam toczą. Jak je toczą, to już wiecie, lepiej lub gorzej. Jesteśmy raczej w drugiej lidze. Też Ameryka pokazała to w temacie związanym z mikrochipami, gdzie jesteśmy, nie jesteśmy w pierwszej lidze krajów, tylko w drugiej lidze krajów. No i też sobie na to, myślę, zasłużyliśmy naszą polityką zagraniczną i tą, że tym, w jaki sposób nasi politycy się zachowują, chociażby nasz pan Donald z Polski, który kilka miesięcy temu pisał o Donaldzie Trumpie bardzo źle, a nagle po zaprzysiężeniu na tym samym Twitterze wielkie gratulacje ogłosił, więc pytanie, czy wspieramy tego prezydenta, czy jednak go hejtujemy. No i taka polityka to już jest coś innego. No i jakie były komentarze? Najciekawsze tytuły w różnych mediach w Polsce. Minęły 24 godziny od zaprzysiężenia Trumpa, a wojna w Ukrainie trwa, napisał RMF24.pl. Troszkę oczywiście wbijając taką szpilkę. Donald Trump się oczywiście odnosił też do tego, no bo wielu dziennikarzy z całego świata pytało, co z tą wojną na Ukrainie. Wiemy, że strefa Gazy, tam ten konflikt się wygasił, no i Donald Trump obiecał, że dajcie jeszcze kilka tygodni i na Ukrainie również będzie spokój. Co jeszcze? Donald Trump i zderzenie cywilizacji. Rewolucja zdrowego rozsądku czy wojna kulturowa? Pytała Rzeczpospolita. Ja dla was też mam to pytanie w zasadzie. Czy to jest rewolucja zdroworozsądkowa czy wojna kulturowa? Co tak naprawdę wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych? I czy to faktycznie jest ktoś, kto pociągnie resztę świata w kierunku tego zdrowego rozsądku, czy to jest jakaś zasłona dymna przed czymś więcej. W Davos oczywiście ostatnio debatowali najważniejszej naszego świata, tak się mówi, no i Donald Trump też tam miał swoje wystąpienie, no i podobno było ogromne zamieszanie w kuluarach. Podobno Klaus Schwab chodził zdenerwowany bardzo po tym, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych, bo nie tak miało być. Sam jestem ciekawy, w którym kierunku to wszystko pójdzie. Jak i jeszcze jeden z tytułów, 10 rzeczy, które Donald Trump obiecał zrobić pierwszego dnia prezydentury, to myślę, że było w kierunku naszych polityków, którzy obiecywali, setki konkretów miało być, no a wiemy, ile tych konkretów zostało wdrożonych. Także dużo się wydarzyło, moi drodzy. Nie mogłem sobie odmówić takiego krótkiego komentarza. Na pewno był trochę emocjonalny, bo tych rzeczy, które Trump wprowadził w pierwszych godzinach, było bardzo dużo. Jestem ciekawy, jak nasi politycy zareagują na te zmiany. Już są pierwsze komentarze, już myślę, że głównie w kierunku nowego, tego pięknego, zielonego ładu. Wielu polityków już jakoś odwraca swoje zdanie w tym temacie. Nagle stwierdzili, że trzeba trochę złagodzić ten kierunek, że to nie zadziała ten zielony ład. Ja uważam, wiecie, że jeśli te samochody elektryczne mają być, niech one sobie będą. Niech to ludzie portfelem zdecydują, czy samochody elektryczne są dzisiaj rozwiązaniem na nasze problemy. Ja nie jestem za tym, żeby całkowicie na przykład zniknęła gotówka, tylko niech ludzie zdecydują, czy chcą płacić kartą, czy chcą płacić gotówką, ale niech będzie wybór. Jestem za tym, żeby były samochody elektryczne i samochody spalinowe. Niech ludzie mają wybór i niech to się wszystko samo obroni. Uważam, że tyle dziś. Dajcie znać,
czy taki format jest ciekawy, żebym ja nie jako polityk skomentował to, nie jako finansista, nie jako polityk, ale taki chłopak z bruku, jakim jestem, żeby to skomentował po swojemu i powiedział, co o tym myśli. Troszkę analogii znalazł na naszym polskim podwórku. Dajcie znać w komentarzach, jak wy odnieśliście się do tego, co się wydarzyło w Stanach, co wy uważacie, że jest dobrą zmianą i jak wy uważacie, czy w Polsce cokolwiek, czy w Europie cokolwiek w tym roku się zmieni. Donald Trump zamieszał bardzo mocno, a pytanie, czy coś się zamiesza w tym europejskim i polskim podwórku. Dzięki, trzymajcie się, do zobaczenia.